W Paryżu byłem pół roku, w Nowym Jorku byłem pół roku, no i w Warszawie mieszkałem przez pół roku. I zawsze wracałem tutaj. Z książki się dowiedziałem wczoraj, że Nawrocki był Żydem. Jak wyglądała starość Matki Boskiej. I postanowiłem przełożyć ten film Quentina Tarantino 1:1, tylko na warunki białostockie. Czy Quentin Tarantino w końcu obejrzał te fikcyjne pulpety? Zostałem zwolniony, ale nie mam żalu, bo złamałem przepisy. Jeżeli Bóg jest wszędzie, to dlaczego musimy, tak, co niedzielę iść do świątyni? Otwieram, myślę, że siedzę przy śniadaniu, mówię, dzień dobry! I widzę, kobieta się zrywa z łóżka, mówi, a kto to? W tej książce opisuję spowiedź, to chyba najbardziej się wstydziłem tego, co zrobiłem kiedyś właśnie. Nagle pojawia się śmierć i wiesz, i milicja jest zdezorientowana, oni są zdezorientowani, a pomiędzy nimi chodzi po prostu, wiesz, koleś ubrany na biało, wiesz, czarne oczodoły ma i z kosą, nie? Podcast się nazywa Rozmowy Ostateczne. Jeszcze porozmawiamy o tej śmierci. Rozmowy ostateczne. Rozmowy Ostateczne. Wojtku, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Proszę państwa, Witam państwa. moim i państwa gościem dzisiaj jest podlaski Banksy, białostocki Quentin Tarantino, polski Hemingway, poeta, prozaik, działacz społeczny, ekstremalny turysta, I rowerzysta. cudowne dziecko dwóch pedałów, dziennikarz, pierwszy podlasianin, który zrobił wywiad z Jezuskiem, Tak, jedyny w ogóle chyba jedyny, zrobił w Polsce Właśnie. przez Jezus. miłośnik zwierząt, mąż, ojciec, syn, kolorowy ptak ziemi podlaskiej, Wojciech Koronkiewicz. Kurczę, Witam cię serdecznie, Wojtku. to żeś przywalił. Przygotowałem się. Po drugiej stronie Bartek, sympatyczny pan z piękną brodą. Tak. I tyle wystarczy. Bartku, zaprosiłeś mnie na wywiad, a tutaj w ogóle widzę, cała impreza jest przygotowana. Nie no, Nie wiem, czy wy to widzicie. To jest kiełbasa, boczek, sery i ogórki. Można jeść? oczywiście zapraszam cię serdecznie. Słoninka, bardzo dobra, taka przerośnięta, Dobra. z kabaninka. Powiedziałem ci, że poczęstuję słoninką, no, że wiesz, no. Gość w dom, puk w dom, po Podlasku, po Haworym, po Sworym. Wojciechu, słuchaj, zacznę od tego, że każdy dostanie te pytanie na początek z moich gości. W ogóle cieszę się bardzo, że przyjąłeś to zaproszenie. Mam nadzieję, że swoją aurą tutaj wpłyniesz na to miejsce i będę mógł gościć takich znakomitych ludzi jak ty. No i rozbudowywać ten kanał i no, zależy mi na tym, żeby promować nasze Podlasie troszkę w dalszych kręgach, w moich też kręgach, ludzi, których no może niekoniecznie jakby się spotykają, ale na różnych płaszczyznach są. Liczyłem, że to pytanie będzie długie i zdążę zjeść. No właśnie, to Zdążyłem. dlatego będę mówił troszeczkę dłużej. Czym dla ciebie jest Podlasie? Słuchaj. Jakby to tak ładnie ująć. Jest moim domem. Jest miejscem, gdzie czuję się najlepiej. Ja w tych swoich książkach tam na okładce napisałem, że byłem w Paryżu w 91 roku. Jak Hemingway. Tak? Tak. Dobra. Byłem w Nowym Jorku. Mieszkałem przez w Paryżu byłem pół roku, w Nowym Jorku byłem pół roku, no i w Warszawie mieszkałem przez pół roku. I zawsze wracałem tutaj, bo tutaj się czuję najlepiej. Ja mam wrażenie, że Podlasie jest takie na ludzką miarę szyte. To zarówno miasto Białystok, gdzie się urodziłem i gdzie spędziłem większość życia, jak i całe Podlasie jest takie... Jeżeli chcesz kogoś spotkać, to nie musisz się specjalnie umawiać. Wystarczy, że wyjdziesz gdzieś tam na rynek albo zawsze kogoś spotkasz. Podobnie jest z tymi miejscowościami wokół. Jak pisałem pierwszą swoją książkę z Matką Boską na rowerze, pisałem w czasie epidemii COVID-u, tak? To zawsze mogłem gdzieś zajechać po prostu i przenocować u kogoś w domu. W Bielsku Podlaskim, w Rybakach nad Narwią. Wszędzie gdzieś się znajdują fajne chałupki, gdzie mieszkają znajomi, gdzie pukasz, nawet niezapowiedziany zupełnie. Mówię, dobra, nie ma sprawy, możesz przekimać, nie?
mówi się o gościnności. No właśnie, ciągle jesteśmy gościnni. Wiesz co, ja nie mam porównania. Ja siedzę tutaj jak ten zając pod krzaczkiem. Nie wiem, jak jest na przykład na Śląsku, czy na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie. Nie wiem, bo tam bardzo rzadko bywam. Ale tu jest tak, że jak ktoś przychodzi, no to jest, nie wiem, jak ktoś z rodziny po prostu, jak witany, jak dawno niewidziany znajomy. I mi to bardzo odpowiada. Ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. I na Podlasiu to znajduję. Tutaj się czuję po prostu najlepiej. A ciągle jesteśmy dzicy, tacy troszkę oderwani od tej takiej wielkomiejskiej kultury. Ja mam nadzieję, że tak. Że my jesteśmy tacy właśnie dzicy, jesteśmy zacofani, jesteśmy 100 lat za Murzynami i za warszawiakami, bo w Warszawie no, tam się liczy kariera. Jak jesteś w TVN-ie, jak jesteś tam u Wojewódzkiego, jak zarabiasz... U żurnalisty, Tak, jak u szalonego reportera. jak zarabiasz kilka tysięcy złotych dziennie, no to jesteś ktoś. A jak tego nie masz, no to czym się możesz popisać, nie? Można pójść na grzyby. Tutaj to nie jest wymagane, tak. Cieszę się, że masz To podobny pogląd jak ja na Podlasie. Też się cieszę, że tutaj mieszkam i nie zamieniłbym się na żaden inny kraj. Kiedyś myślałem o Kolumbii, że jest bardzo podobna. Ludzie są bardzo podobni do nas, właśnie do Podlasian, są bardzo serdecznie otwarci. Albo południowo. Tak, południowoamerykańska kultura jest mi bardzo bliska i właśnie tak Kolumbia mi bardzo przypasowała. A to jest ser koryciński? Oczywiście. Nie wiem, czy akurat Chciałem w ręku wziąć jeden jest... na Podlasie. Oczywiście, że tak. Jeden jest z czarnuszką, drugi jest z czosnkiem niedźwiedzim. Dokładnie. Wojtku, słuchaj, jedna rzecz, która mnie bardzo jakby, wiesz, trapiła przez wiele miesięcy. Jak się spotkaliśmy ostatnim razem, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie to było? Nie. Spotkaliśmy się na dworcu w Warszawie. A, pamiętam. Leon Tarasewicz był też. Tak, dokładnie. Wracaliście z jakiejś tam konferencji, czy coś takiego. Ja akurat wracałem z ambasady japońskiej, no tam po wizę. Tak. Po wizę się ubiegaliśmy. I podszedłeś do mnie i zapytałeś, czy nie mam 2 złotych dołożyć ci do wody. Powiedziałam, że kurczę, nie mam gotówki, ale mogę ci tą wodę kupić. I tą wodę kupiłem. I tak, Menelowi takiemu. nie, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I wiesz, później, kurna, tak usiadłem do pociągu, zacząłem tak rozmyślać. Myślę, kurczę, to był jakiś test. I nie miałem okazji, żeby zapytać cię o to. Nie, ja bardzo... Czy to był test? Nie, ja po prostu bardzo lubię pić wodę. Aha. Myślę, kurczę, no. A to opowiadam na każdym spotkaniu autorskim. Ja po prostu jak mam jakieś takie spotkanie autorskie, się bardzo denerwuję, to piję dużo wody. I zawsze jak organizatorzy mnie pytają, czego potrzebujesz, czy tam rzutnik, czy będziesz slajdy wyświetlał. Ja mówię, nic nie będę wyświetlał, tylko dzbanek wody, poproszę. I z reguły ten cały dzbanek wypijam, jak są przygotowane tylko 2 szklanki, dla mnie i dla prowadzącego, to wypijam najpierw swoją szklankę, później ten prowadzącego. Ale spokojnie, u nas jest dużo wody, także... I tak publiczność tak na mnie tak patrzy z podejrzliwością i widziałem, że pani się szturcha. Mówi, zobacz, już 100 szklankę piję. Nie, ja po prostu lubię pić wodę, wiesz, jestem takim koniem chyba. W poprzednim wcieleniu byłem koniem i wiadro to jest taki mój codzienna dawka wiadro wody, nie? Rozumiem, bo ja też miałem kiedyś takie testy. Podchodziłem do żulików i pytałem się, jakie muzyki słuchają, jak do mnie podchodzili. Panie kierowniku, złotóweczkę dołożysz do winka, czy coś w tym stylu. Jakiej muzyki słuchają żulicy? I właśnie, i wiesz, i mógłbym napisać w ogóle o tym książkę całą. Kiedyś pewnie gdzieś tam coś wspomnę o tym, ale był taka... Muzyka żulika. Tak, ale była taka jedna historia, która mnie bardzo poruszyła. Totalnie gdzieś tam graliśmy we Wrocławiu. Był jeden dzień wolnego. No oczywiście piliśmy dosyć srogo, jak to na day offach tak zwanych jest. No i wieczorem gdzieś tam zakupywaliśmy wina. A wtedy akurat też wina były dobre. Koneser win, tanich oczywiście.
Kupiłem chyba tam z 10. No i oczywiście wychodząc ze sklepu, kierowniku, czy tam złotóweczkę. No i mówię do człowieka, no dobra, dam ci tą złotóweczkę, mówię, nawet ci dołożę do winka, tylko powiedz, jakiej muzyki słuchasz. I kurczę, gość nagle się tak rozpromienił i zaczyna opowiadać. Wiesz, no, jak lubiłem coś tam posłuchać, to słuchałem Dead Can Dance, no nie? Myślę, kurwa, Dead Can Dance, no nie? Później na kaca to lubiłem posłuchać Johnnego Casha, no nie? I tak zaczyna opowiadać o tej muzyce, taki rozpromieniony zupełnie o tym. No i mówi, że wyjechał do Stanów, w Stanach był, się rozpił, wrócił tutaj, teraz choruje na raka, jest w ostatnim stadium i po prostu umiera. Ale widziałem w nim to właśnie, kurczę, taką, wiesz, ludzką twarz, że się zapytałem o niego i zaczął ze mną rozmawiać. Wypiliśmy winko razem, później dałem mu jeszcze kolejne. Myślę, że to... Jak to między koneserami. Tak, dokładnie. To był taki, wiesz, taki... Bardzo ładna historia. Bardzo ciekawa w ogóle. Tak, bo mógł się ucieszyć, że ujrzałeś w nim człowieka. Dokładnie tak. Dobra, przywitałem cię tutaj, że jesteś tam podlaskiem Banksim. Bo no, znam twoją jakby twórczość szablonową i graficiarską. Wiesz co, to taka... W skrócie, opowiem ci, jak to z tą twórczością było. W 80 latach ci, co malowali na ścianach, to była jedyna forma ekspresji. A ja jestem tak stary, że już te czasy pamiętam. I Kupel mi pokazał, jak się robi szablony. On był mistrzem. Nie mogę nazwiska wymieniać bez jego wiedzy. Robił naprawdę świetne szablony. I pokazał mi, jak te szablony się robi, bo chodziło o szybkość. Bo jeżeli malujesz pędzlem, czy nawet sprayem, no to zanim coś tam napiszesz, to zajmuje dużo czasu. A tak przykładasz do ściany, psst, i jest gotowe. Więc tylko się nauczyłem robić szablony, a tu rok 89, wybory, zmiana władzy. I nie ma sensu, już nikt nie pisze po ścianach. Jak to? To ja się nauczyłem robić szablony, a już wszyscy z tego zrezygnowaliście? No i wszyscy tam poszli do innych zajęć i inne rzeczy zaczęli robić. Nie no, nauczyłem się, to będę dalej robił. Ale już nie malowałem po ścianach, bo nie było z kim walczyć. Więc zacząłem malować na papierach. Robiłem książeczki po prostu. I tak sobie robiłem przez 20 lat. I pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował. Nie, raz z IPN-u przyjechali, coś tam chcieli. I nagle patrzę, znajomy mnie zaprasza na film. Wyjście przez sklep z pamiątkami. Banksy. Jest jakiś koleś w Anglii, który robi szablony, maluje na ścianach i zarabia na tym po prostu miliony dolarów. Zaraz, kurczę. A o mnie nikt nie pamięta? Ja tutaj 20 lat w samotności rzeźbię. I taka to jest sprawiedliwość, powiem tobie. Ale słuchaj, muszę cię zapytać o jeden taki szczególny, bo ciągle będziemy rozmawiali zaraz o Matce Boskiej. Zrobiłeś taki szablon z Matką Boską z napisem: nie mieszajcie mnie do polityki. Nie mieszaj mnie do polityki. Tak. To jeszcze za czasów komuny był zrobiony ten szablon i kiedy go odbijałem na murach, bo szablony bardzo często były zamalowywane, bardzo szybko były zamalowywane. Sztuka ulicy jest bardzo nietrwała. To ten szablon to był zamalowywany napis, ale twarz Matki Boskiej często zostawała. Ci, którzy zamalowywali, bali się zamalowywać w twarz Matki Boskiej. Matki Boskiej Częstochowskiej, tak. No, też pamiętam te szablony z Żydami, też o rodzinie. Absent Family. Możliwe. Był taki... Ja, wiesz, zrobiłem kiedyś szablon z Żydem. Rzeczywiście miał taką brodę jak ty, tylko miał jeszcze jarmułkę. No być może to mamy jakieś korzenie żydowskie. I namalowałem mu na ramieniu opaskę z gwiazdą Dawida. I ten szablon, on był dość duży. Ja malowałem na murach, to jeden z ostatnich szablonów, które malowałem na murach, na terenie byłego getta w Białymstoku. Znałem ten teren getta, który się zaczynał od ulicy Lipowej wzdłuż Poleskiej i do Sienkiewicza. No to naprawdę spory, no 1/3 miasta. I malowałem go właśnie na terenach byłego getta. I to był szablon, który znikał po prostu momentalnie. Komuś bardzo przeszkadzało. I jest jakiś taki w ogóle, że oczy wykłuwano temu Żydowi. Że jest malunek, a ktoś przychodził i zbijał tynk z oczu, albo ranił oczy. Ja nie wiem, jakaś taka magia, że jak trzeba oczy uszkodzić, to wtedy nie widzi ten ktoś. Z ikonami.
No tak, ale no wiesz, że jak obraz może na ciebie patrzeć, jak może na ciebie, wiesz, wpływać, a ty przychodzisz mu, wiesz, no ja nie potrafiłem tego zrozumieć. Albo też pamiętam... Forma voodoo. Tak, tak, tak. W ogóle, bo czasami zamalowywali, ale tutaj po prostu momentalnie wykuwali oczy. Albo pamiętam też taki, no nie chcę ulicy podawać, naprzeciwko kościoła, że był na murze zupełnie jakiś taki murek zapomniany i ktoś po prostu skuł tynk z tego. Bo graficiarz nie maluje znaczy nie powinien malować. Jest taki kodeks graficiarza. Nie maluje na świeżo odnowionych budynkach, nie maluje na zabytkach. Z reguły się szuka też takich ścian zapuszczonych, już pomalowanych przez kogoś, bo jak cię złapie policja albo ktoś tam złapie, to trzeba będzie odnowić tą ścianę. No, więc jakiś świeżo odnowiony budynek, no to po prostu pójdziesz z torbami. Jak jest stary, jakiś murek taki, to ja szukałem takich, jak mnie złapią, to dam radę, nie? A do czego zmierzałem, opowiadałem. No, zapomniałem. A z Żydem, ale właśnie Tak. też z książki się dowiedziałem wczoraj, że Nawrocki był Żydem. Nie. Nie, ja oczywiście żartuję. Żartuję. Nie ten Nawrocki, ale... Nazwisko Nawrocki w kościele w Łobrzenicy, w zasadzie w Górce Klasztornej, bo to jest poza miastem Łobrzenicy, są takie tablice pamiątkowe i tam rzeczywiście znalazłem nazwisko Nawrocki i to dotyczyło Żyda, który się nawrócił. Otóż to nazwisko pochodzi właśnie nawróconego Żyda, ale on już wówczas, Ten Nawrocki. ten Nawrocki, ówczesny Nawrocki, nie wiem, 200 lat temu czy 300 lat temu był najpierw radnym miejskim, a później burmistrzem. Także Czyli też już robił politykę. tak, ale też wynika z tego, że ludziom wówczas nie przeszkadzało, że ktoś był Żydem, zmienił wyznanie i jest ten. Natomiast taka ciekawostka i opisałem to. No. Wojtku, no tutaj graficiarz, tutaj pomarańczowa alternatywa, Dawny czas. ale znalazłem Skiba. Tam wspominał, że któregoś razu na jakiś happening w Łodzi przybyłeś za śmierć, piękną śmierć, przebrany za piękną śmierć wspominał. Jak to było z tą pomarańczową alternatywą? Ja wiem, że to zamieszłe czasy, no ale... Tak, to taka partyzantka, już taki zbowit trochę. Ale to wiesz, to, Słuchaj, to się koreluje z twoją osobą. mamy 16-17 lat. Jest komuna, jest szaro, jest smutno. I nagle gdzieś we Wrocławiu dochodzą nas wieści, że we Wrocławiu pojawiły się krasnoludki, że nie ma, wiesz, precz z komuną, czy tam, tylko, że jest na wesoło, że Jest major. tak, że oni rozbrajają po prostu tą komunę śmiechem. I my też tak chcieliśmy, wiesz. I w Łodzi powstaje galeria działań maniakalnych i tam się coś dzieje. A ów kumpel, o którym wspominałem, który mnie nauczył robić szablony, studiował w Łodzi. Więc ja pojechałem dowiedziałem się, że będzie happening. I się przebrałem za śmierć, bo akurat miałem wtedy kostium śmierci. Wziąłem kosę i pojechałem tam. I chodziłem wśród nich, a oni zupełnie nie wiedzieli, bo nie mieli mnie przewidzianego w swoim scenariuszu, że tam. A tu nagle pojawia się śmierć i wiesz, i milicja jest zdezorientowana, oni są zdezorientowani, a pomiędzy nimi chodzi po prostu, wiesz, koleś ubrany na biało, wiesz, czarne oczodoły ma i z kosą, nie? Tu przyszedł jakiś taki nie wiadomo kto, nie? Słuchaj, no ciekawa bardzo rzecz. No, jakby nie wyzbyłeś się tego politykowania. No teraz stateczny pan z Matką Boską, może nie w klapie, ale na rowerze, Tak. czy tam piechotą. Wiesz co, bo... I mam takie pytanie, dlaczego się sprzedałeś SLD? Ale ja się nie sprzedałem SLD. Ja nigdy nie... Była taka kampania, że Wojtek Kronkiewicz sprzedał się SLD. Tak, w Białymstoku. Nie zauważyłem. Słuchaj. Ja nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. Nie? Jak się zbliżały wybory, ja pomyślałem sobie, że wystartuję, no to poszedłem najpierw tam po tych wszystkich biurach wyborczych, no i w biurze Platformy powiedzieli: Wojtek, chodź do nas. Tu są wszyscy, którzy należeli do NZS i tam w pomarańczowej alternatywie działali. Ja tak na nich popatrzyłem, że kurka wodna, że dzieci chyba 8 lat, no. I nic się nie dzieje. Myślę, że zajdę jeszcze do SLD. Zaszedłem do SLD, a tam Krzysiek Biliarus powiedział:
Wojciech Koronkiewicz, najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Myślę, o, podszedł mnie po prostu, połechtał moje ego. No i zostałem w tym SLD i tam z nimi startowałem, ale nigdy do SLD nie należałem i zawsze startowałem z ostatniego miejsca tam. Na tych pierwszych tam działacze, coś tam w ogóle, wiesz, ważniacy. Zawsze byłem ostatni na liście. A tak, widziałem też taki spot był z wiewiórką. Tak. Wojciech Koronkiewicz, ostatni na liście. Tak. I takie liście spadające. I ładne były komentarze, dużo nie naobiecywał. Słuchaj, też prezydent zwykłych spraw. Tak, bo wiesz, ja jak w końcu tym radnym zostałem, tam parę razy startowałem, raz mi się udało dostać. Wydaje mi się, że każdy, czy to jest radny, czy to jest prezydent, czy to jest marszałek, czy już tam premier, już tam nie sięgajmy, bo to za wysoko. Zamiast obiecywać, powinien przede wszystkim wsłuchiwać się w to, co ludzie mówią. To, czego ludzie potrzebują. Wychodzić jak gdyby naprzeciw im potrzebom. Nie, że tam, może byśmy zrobili Pod publiczkę coś takiego, żeby... Nie, na pewno, ale ja na przykład bardzo lubiłem jako radny, miałem swoje dyżury w środę o godzinie 17. I był taki pokój radnych i tam... I zawsze tam w środę sobie siedziałem między 17, 18, czy tam 16, 17, przez godzinę tygodniowo tam siedziałem. Jak przychodzili ludzie, to ja zapisywałem, czego oni potrzebują. I na przykład piękna była historia. Przyszła do mnie kobieta i mówi, proszę pana, mieszkam na parterze w wieżowcu, a muszę płacić za windę. Mówię, nie no, to rzeczywiście dziwne, bo wszyscy w wieżowcu płacą, więc ona też powinna płacić, ale ona mieszka na parterze, więc ona z tej windy nie korzysta. Chyba że sobie, nie wiem, pojeździ turystycznie. w wolnym czasie będzie nabijała kilometry, nie? Więc no, kto takie coś wymyśli? Kto po prostu, wiesz, i napisałem, nie wiem, czy to się sprawdziło, czy nie. Albo, pamiętam, też przyszedł pan, proszę pana, trzeba balkon wyremontować, nie? Ja mówię, proszę pana, ale to jest sprawa administracji. Naprawdę? Jakoś tak myślałem, że pan mi to załatwi, nie? Że już ludzie przychodzili z kompletnymi takimi sprawami, które nie leżały w gestii radnego, tylko po prostu, jest Koronkiewicz, na pewno to załatwi, nie? Bo spoko gość. Bo się chyba przyzwyczaili, że zamiast samemu chodzić gdzieś tam, próbować coś załatwić, to jest ktoś, kto będzie to załatwiał. A mi to w zupełności pasowało. Fajne to było. Czyli byłeś dobrym radnym. Wiesz, nieładnie się chwalić, ale podobało mi się to. Wiesz, powiedziałem wcześniej, że ja lubię spotykać się z ludźmi, lubię rozmawiać z ludźmi. Miałem okazję z nimi się spotykać i miałem okazję im pomóc. Wiedziałem, że trzeba złożyć pismo, że dobrze jest z kilku stron to załatwić, że z jednej strony załatwić pismo, ale też z drugiej strony zawiadomić pracę, że jest taki problem, na przykład parking przy ulicy Bema, nie? Że tam nie ma parkingów, a tu przecież jest, wiesz, parę rzeczy się udało zrobić, naprawdę. To nazwałem cię też podlaskim Quentinem Tarantino. Takie też zamierzchłe ale bardzo mi jakby bliskie, ponieważ uwielbiam Walaszka. No i projektor był taką też odskocznią. Według mnie świetny w ogóle projekt. No i właśnie, czy Quentin Tarantino w końcu obejrzał te fikcyjne pulpety? Nie mam bladego pojęcia. Znaczy Wojtek marzy dalej o Oscarze. Nie. Nie, już nie. Ja zawsze chciałem być sławny, ale to po prostu, że jak byłem takim kajtkiem, pojechaliśmy z mamą i z siostrą na wakacje do Augustowa. I tam nad jeziorem był amfiteatr. Jakiś remont się odbywał, jakieś robotnicy coś tam stukali. Ja się wyrwałem mamie, wbiegłem na scenę. Jestem artystą. I wtedy tam z kulis. Ja ci zaraz dam, ty artysto. Więc ja uciekłem. I ciągle jesteś tym artystą. Ale pamiętam tą sekundę, jak stałem, że jestem artystą. To było fajne. No i zrobiłem film. W kinie Syrena, wówczas, przy ulicy Świętego Rocha, był wyświetlany film Quentina Tarantino Pulp Fiction. Palmy, piękne kobiety, eleganckie samochody, słońce, gangsterzy, garnitury. No, po prostu wielki świat.
I ja wychodząc z kina, spotkałem 2 panów, którzy powiedzieli: mistrzu, masz może papierosa? I nagle emocje, które... A przez to była taka pogoda jak dzisiaj, że szaro, mokro, ponuro, w ogóle nic to nie przypominało Kalifornii w słońcu, tych wspaniałych krajobrazów, które widziałem chwilę wcześniej. A emocje były na tym samym poziomie, że zaraz tutaj może się coś dziwnego stać. I postanowiłem przełożyć ten film Quentina Tarantino 1:1, tylko na warunki białostockie. A działo się to w połowie lat 90., więc musiałem mieć listę dialogową z filmu, a nie było kaset wideo, bo jeszcze wtedy, jak film jest w kinie, to nie ma kaset, one dopiero później wchodzą. Tak. Często nagrywane były w kinie i później Więc te wideo. musiałem zdobyć listę dialogową, więc musiałem mieć kasetę, więc muszę zdobyć pirata. Skąd zdobyć pirata? Ktoś mi podpowiedział, że na bazarze przy ulicy Jorowieckiej jest jedno stoisko między dywanami i tam facet ma schowane pudełko z kasetami. Gdzieś I znalazłem to pudełko z kasetami, znalazłem tego faceta, kupiłem ten film, siedziałem i przepisywałem dialogi 1:1, nie? Żeby po prostu było 1:1. Ale skończyło się tak, że Kobas chyba no to w dupie, ja nie będę się uczył. I pojechał po prostu swojemu. I to też było ładne, że film był jak gdyby tylko, i te dialogi były tylko elementem wyjścia, że każdy jechał jednak swoim... To było fajne. To były też fajne czasy w Białymstoku, pamiętam, bo Krzysiek Krzywiec, Piotrek Krzywiec, Sławek Cywoniuk, też tak całej świętej pamięci, gorowe rzeczy. Zresztą u Krzywca chyba filmową karierę zaczynał Małaszyński. Tak. I tutaj duże uznanie dla Piotrka, że on nigdy na tej sławie Pawła Małaszyńskiego nie budował swojej kariery. Tak, nie pokazywał. Słuchajcie, ja byłem pierwszy, tu patrzcie jak się wygłupia, nie? Ja pamiętam to jego, Duża klasa. jak zamykana Lipowa była, jak on tam jeździł limuzyną, jak nagrywali ten film. To świetne czasy. Dlatego przypomniałem też Walaszka, bo to takie... Ja bardzo, lubiłem na przykład filmy Sławka Cywoniuka, bo tam to, co robił Sławek z krwią. Tak. Korna jest... No, był blisko tej sceny, więc Tak. gorowe rzeczy u niego. Więc ja zatrudniłem go do siebie, że miał tam zrobić. To zupełnie nie wyszło, ale było bardzo fajne. No też właśnie przez Sławka poznałem mnóstwo świetnych horrorów. Jego ulubiony zresztą Hellraiser. Klasyka, teraz chyba się w grobie przewraca, jakby zobaczył tą najnowszą wersję z kobietą. Nie wiem, czy widziałeś. No, wyszła akurat w tym roku. Boże, uchroń nas od takiego kina. Zostaliśmy zaproszeni Piotr Krzywiec, Wojciech Koronkiewicz, czyli ja, Darek Kobas-Borowski, Kobas-Laksak, no i Jurek Zińczyk na festiwal filmu niezależnego w Pradze. Krzywiec pojechał z Czerwoną Rewolucją, ja z Pulpetami. Kobas jeszcze chyba nie miał wtedy swego filmu, więc pojechał jako aktor. No i pojechaliśmy pociągiem i Krzywiec w kapeluszu kowbojskim, w płaszczu, jakieś takie buty kowbojskie w ogóle. O, jedziemy zdobywać Hollywood, na dworcu w Białymstoku, na dworcu w Warszawie. Wszyscy słyszą, że Krzywiec jedzie zdobywać Pragę i jesteśmy w Pradze, a tam po prostu co drugi facet to taki właśnie w takim kapeluszu, w takim płaszczu. O, kurwa, jak na rodeo w ogóle, nie? Było fajnie. Znalazłem też gdzieś a w ogóle polecam Państwu oczywiście obejrzenie fikcyjnych pulpetów, bo można je znaleźć w internecie. Fikcyjne pulpety, projektor. Tam chyba jest podzielone na 3 albo na 4 części. Na 2 chyba. A, mało tego, w tym roku przypada, w 96 roku były zrobione, więc w 2026 będzie 30. rocznica. To trzeba robić jakiś event i wyświetlać. Myślałem, żeby zrobić kolejny filmik. Po 30 latach, jak siedzimy na tacy w ogóle w szpitalu. Tam Fikcyjne pulpety. dają, pokaż tabletki, jakie masz, nie? A to lepsze, bo ja mam takie. Ale w ogóle takie stare dziadki, kurczę, nie? Znalazłem jeszcze gdzieś tam w odmętach internetu taką uliczną sondę.
To też gdzieś w latach 90. Tak, tak. Ale to To na jest Turawskiej. To jeszcze to jest szczęki takie warzywne otwierane. To chyba Jurek Zińczuk kręcił. To nasze pierwsze takie spotkanie z kamerą. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, jak byliśmy karmieni w tamtym czasie propagandą, no bo chodziło o... Robaki w banana. Tak, dokładnie, o Lamblię i te sprawy. To wiesz, od razu mi się przypomina ten żuk amerykański, ten cały dobrobyt, jaki niósł. Ktoś ostatnio pokazywał ten filmik w jakimś podcaście, że tak się nie powinno robić wywiadów, że coś tam kobieta mówi, a ja w ogóle, że minęło 30 kilka lat, a gdzieś tam to krąży, ktoś to pokazuje. Fajnie. No, w odmętach internetu nic nie ginie. No, ale to były bardzo naprawdę ciekawe czasy i mienisz się jako taki szalony reporter. Ale też fajny aktor i fajne... No, są to takie niezależne rzeczy, które no, po tylu latach bardzo fajnie się ogląda. Wiesz co, to zabawa była. Ale często z zabawy wychodzą fajne rzeczy. Na spontanie mnóstwo jakby wypłynęło gwiazd. Tu ładnie powiedziałeś, na spontanie, bo ja poprosiłem, żeby autorem zdjęć był Cezariusz Andrejczuk, a ja go znałem jako takiego, który robi 100 dubli, że coś tam ktoś ma zapukać, ma dzwonek zadzwonić, facet pracował ze statywem, pełne oświetlenie, wiesz, i musi być wszystko perfekt. A ja wówczas już współpracowałem z Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym i pojechałem do niego, powiedziałem: Czarek, tylko tak, nie robimy kamera z ręki, bez statywu, naturalne oświetlenie staramy się robić, bez dźwięku i 2-3 duble i wszystko i koniec, nie? On był tak zaskoczony tym, że po prostu jakiś wariat przyszedł do niego i takie warunki ustawia. No i dobra, nie? Że on zabrał kamerę z gorszej jakości. Miał naprawdę dobry sprzęt, ale to z debilem dobrą kamerę brać. I po pierwszym dniu obejrzał zdjęcie i mówi: ty, to jest genialne. Kurczę, ja teraz nie mogę tej dobrej wziąć, bo będzie się różniła jakościowo. A później się okazało, ale to bardzo, bardzo krótkim okresie czasu, jak montowaliśmy, że Lars von Trier ogłosił zasady dogmy. I to dokładnie się zgadzało. Naturalne oświetlenie, kamera z ręki i tam 2-3 duble. To było dokładnie to, co myśmy zrobili wtedy, nie? I to zrobiliśmy nie po to, żeby coś, tylko żeby fajnie się pobawić, nie? Kobiety, zdobyć, bo to... No to wiadomo sprawa. No. Rozmowy ostateczne. Rozmowy ostateczne. Dobrze. Gdzieś tam ta przeszłość bardzo ciekawa w twoim wykonaniu. Bardzo mi się fajnie tam przeglądało to wszystko i jak się przygotowywałem, to widziałem takiego wolnego człowieka w tym wszystkim. Wycichu, słuchaj. Sobór Efeski 431. Orzekł, że Maryja jest Bogu rodzicą, czyli Matką Boga. Sobór Laterański 649. Uznał natomiast, że Maryja była zawsze dziewicą. No i te sobory jakby wszystko orzekają w Kościele, jak to wygląda. Natomiast to, że gdzie została wzięta do nieba, to są dwie wersje. Jedna, że jest w Jerozolimie, a druga jest w Turcji. W Efezie, obok Efezu, Efeski, dokładnie. Dolina Słowików. Tak, Efeski. Zatem Matka Boska. Przechodzimy na Matki Boskiej. Tak. Kim jest dla ciebie? To też wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo. W marcu 2020 roku wybuchła epidemia COVID. Była zdalna szkoła, zdalna praca i moja żona i mój syn siedzieli w domu przy jednym komputerze żona, przy drugim komputerze syn. Więcej komputerów nie mam, więc siedzę przed telewizorem. I wtedy w prasie ukazuje się informacja, że w Supraślu jedna z ikon wydziela mirrę. Cóż to jest ta mirra, nie? Jeden z darów trzech króli. Złoto, kadzidło i mirra. Złoto znam, jestem żonaty. Kadzidło wąchałem. Ta mirra. Co to takiego ta mirra? Wsiadłem na rower, pojechałem zobaczyć. I spotkałem człowieka, który powiedział: to nieprzypadkowo Matka Boska objawiła się właśnie teraz. Ona mówi: nie lękajcie się, wszystko będzie w porządku, ja was ochronię. Myślę, to był taki w ogóle jak uderzenie w czoło, że oto jest człowiek,
który, nie wiem, czy słyszy, ale rozumie przekaz Matki Bożej. Żyjemy w XXI wieku, a on rozumie, co Matka Boska chce przekazać i w ogóle jest szczęśliwy, jest uśmiechnięty i opowiedział mi naprawdę wspaniałe historie z tą Matką Boską. To była ikona Matki Boskiej, niekończące się źródło. Też tam jest związana legenda z tą ikoną. I nagle z takiego właśnie, tak jak mówisz, z tych fikcyjnych pulpetów, z tego malowania po ścianach, trafiłem w świat zupełnie mi nieznany, który przecież jest tuż obok nas. Jest Białystok, jest Supraś, jest tu, że są cudowne, Tak, mamy tych miejsc cudownych mnóstwo. że są cudowne obrazy, ale są też ludzie, którzy potrafią o nich wspaniale opowiadać i którzy wierzą w to, że oto Matka Boska czuwa nad nami, że zsyła nam znak. I tego świata do tej pory nie znałem, więc wsiąkłem w niego zupełnie. I na twoje pytanie, kim jest dla mnie Matka Boska? Jest dla mnie fajną, ważną postacią i abstrahując od tych wszystkich postanowień, No właśnie, jeśli chodzi o dogmaty, no bo katolicyzm jakby przyjmuje te dogmaty, natomiast prawosławie już nie. mi się wydaje, że każdy z nas ma prawo mieć swój własny obraz Matki Boskiej, wierzyć w swoją własną Matkę Boską. I tak podejrzewam, zresztą jest. Zupełnie co innego o Matce Boskiej sądzi ksiądz, zupełnie co innego sądzą wierni, poszczególni wierni. Wierni katolicy, wierni prawosławni, osoby niewierzące. Każdy ma prawo widzieć swoją własną Matkę Boską. Tak mi się wydaje. I mało tego, jak już zacząłem jeździć tym rowerem po miejscach cudownych, to widziałem rozmaite wizerunki. Że w zasadzie każda wieś, każda gmina ma własny wizerunek Matki Boskiej. To też jest fajne, bo gdyby Matka Boska była, no to teraz będę bluźnił, no Matka Boska była jedna, ale gdyby był jeden wizerunek, taki najważniejszy, to by wszyscy się tego jednego wizerunku trzymali. A okazuje się, że nie, że Matka Boska w Krynkach ma półprzymknięte oczy, bo to jest ten obraz, kiedy matka traci syna i swój ból ukrywa po prostu. I jest to cudowny obraz, który pomaga dla osób jąkających się i mających problemy z mówieniem. Jest Matka Boska Chodyszewska, jest Matka Boska Bielska, jest Matka Boska Różanostocka, Ostrobramska, Częstochowska. Jest w zasadzie mnóstwo i z każdym obrazem jest związana jakaś historia. I jest taka cerkiewka, świątynia, kaplica stojąca na łąkach pod wsią Knorydy, kilometr albo 1,5 kilometra za tymi Knorydami. I ta kapliczka cerkiewka była kilkukrotnie okradana. Raz ktoś ją podpalił, żeby ukryć fakt kradzieży. Tam jest cudowne źródło, tam długo by opowiadać. I ja tam pojechałem. Zapraszamy, też był. Tak, koniecznie. I ja tam pojechałem, był upalny dzień i strasznie chciałem zobaczyć wnętrze tej cerkiewki, więc nacisnąłem klamkę zupełnie bez nadziei, że będzie otwarte, bo jest przecież w szczerym polu, wśród łąk. A była otwarta. To było też niezwykłe, bo była okradana, była palona, a jest cały czas otwarta, wierni mogą wchodzić. I tam ściany są dosłownie zawieszone ikonami. Jedna przy drugiej, jedna przy drugiej, jedna przy drugiej. I tych ikon Matki Boskiej jest wiele. I to też jest takie, że każdy ma prawo do swojej Matki Boskiej. Można wierzyć, że w niebo wstąpiła w Jerozolimie. Można wierzyć, że w Efezie, bo przecież ona się przyśniła jakiejś mistyczce. I dzięki temu tam pojechano do tej Turcji, znaleziono ten dom, który się przyśnił. Wszystko się zgadzało. Nie? Jest bardzo fajną postacią. Ostatnio nawiedzili mnie świadkowie Jehowy chyba. I Nawiedzenie świadków Jehowy. tak, i mnie zaprosiłem do domu. Mówię, słuchajcie, ja obieram ziemniaki, ale może nie będzie przeszkadzał, jak ja będę obierać. Przyznam szczerze, że też często zapraszałem i tam żona się strasznie z tego śmiała, jak Tak. ze mną w dysputy Tak. chodzili. I oni, mam na ścianie kilka ikon, kilka obrazów Matki Boskiej i oni jak zobaczyli tą Matkę Boską, to tak nie bardzo, a co pan sądzi o chorobach? No dobra, zostawmy choroby, i w ogóle, nie, tak. Bo dla nich najważniejszy jest Chrystus. Ja to doskonale rozumiem. Podobno, żeby zostać zbawionym, to należy, wierzyć w Chrystusa i w chwili śmierci powiedzieć: Chryste, wybacz, przyjmij mnie, wierzę w Ciebie. I tak Też dalej. mamy obrazy. Tak. Na przykład w Miliczycach. Byłem dosłownie 3 dni temu. Otóż to. A Matka Boska,
no bo my wierzymy w Matkę Boską, ale ona jest Matką Boską, więc należy jej się szacunek, natomiast nie jest istotą boską. Nie jest istotą boską, ale dla wielu osób jest bardzo bliska, że to jest bardziej zrozumiała niż figura, postać Chrystusa. Jest kimś takim, no, Specjalnym. ludzkim takim, wiesz, kobieta, która swoje w życiu przeszła, wiesz, i na piechotę do tego szła tam spisać, uciekała przed siepaczami Heroda, urodziła dziecko w jakiejś stajence, w jakimś kompletnych, dziwnych warunkach, wiesz, no, w żłobie ułożyła, bo kołyski nie było, siankiem go okryła, zawinęła w chustę własną. To nie jest bogata kobieta, która sobie robi paznokcie czy coś, to po prostu kobieta, która no, zna życie od podszewki i później obserwuje śmierć swojego syna. No to jest jakaś w ogóle tragedia, nie? Że to jest w ogóle... A teraz właśnie będąc na pielgrzymce się dowiedziałem, że o tym też wcześniej nie wiedziałem, że 56 lat żyję, chodzę, byłem na lekcjach religii. Nie wiedziałem, że jak wyglądała starość Matki Boskiej. Bo z reguły Chrystus umiera na krzyżu. Tak, i tam się kończy historia Matki Boskiej, która płacze, jest pieta i jest super. Tak, kończy się historia, tak? A tymczasem przecież ona żyła nadal, tak? Kto się nią zajmował? Zajmował się nią święty Jan po prostu, jako jedyny. Święty Piotr pojechał do Rzymu, święty Paweł gdzieś tam Tesaloniczan. Święty Paweł miał prawo, no, skupiamy się na uczniach, nie? A co się działo z Matką Boską, nie? Ona gdzieś w spokoju sobie w malutkiej chałupce dożywała swoich dni. Piękna też historia kobiety, która widziała śmierć syna, którego syn staje się symbolem nowej wiary, a o niej już nikt nie pamięta, nie? Dobrze, ja nie jestem tutaj, żeby jakby, wiesz, kontestować czyjąś wiarę. Natomiast może nie wyglądam, ale byłem w wielu miejscach, To dobrze. o których ty piszesz, czy tam wspominasz, bo i w Kalwarii Zebrzydowskiej, i w Częstochowie kilka razy, w Kalanym Stoku, nawet na pielgrzymce Ta był. Kalwaria, którą ja tu opisałem, to nie jest Zebrzydowska. Tak, ja wiem, ale ja mówię właśnie o Zebrzydowskiej Kalwarii. Tam uczestniczyłem kiedyś tam w procesji, która jest co roku. I byłem też w innych miejscach, jak Lourdes. O, Z Meksyku, pamiętam, dla mamy przywiozłem Matko Boska z Guadalupy. Tak jak mówiłem, że nie jestem tutaj, żeby, wiesz, kontestować czyjąś wiarę, bo ją się albo ma, albo nie ma. Ja jakby jestem po tej drugiej stronie barykady i swój jakby stosunek... po której stronie barykady jesteś? No jakby, wiesz, tutaj to jest troszkę skomplikowana sprawa, ponieważ no pochodzę z bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo katolickiej rodziny. Natomiast no, moje doświadczenia z Kościołem przeważnie, bo to trzeba od razu jakby, wiesz, rozdzielić kwestię wiary i Kościoła. Tak. No i jakby kwestię mojego stosunku do Kościoła uregulowałem. Jestem apostatą. Okej. Natomiast byłem bardzo blisko Boga. Jak byłem takim młodym człowiekiem, który... Do tej pory masz ikony. A to wiesz, ikony znaczy, to w ogóle jest oddzielna sprawa, bo to są rzeczy, które dostałem podczas, jak gramy koncerty. Ludzie przychodzą i mówią, że na przykład słuchając naszej muzyki się nawrócili. Mnóstwo mam takich historii w ogóle z całego świata. Kiedyś się też poopowiadam. Natomiast wracając do tej sprawy, mój jakby stosunek z Kościołem jest uregulowany, natomiast kwestia wiary jest zupełnie inna. Wydaje mi się, że ludziom, którzy wierzą, jest łatwiej żyć. Zdecydowanie. Ci, którzy poszukują jednak, no gdzieś tam zawsze błądzą, albo no, te poszukiwania są przez całe życie i ciężko gdzieś tam znaleźć jakiś pierwiastek boski lub coś tam. Ja natomiast jakby z roku na rok. Wiesz, moja mama jest bardzo wierząca, moja cała rodzina jest bardzo wierząca i no jakby też oni się nauczyli z tym żyć, że ja jestem po tej innej stronie, jestem czarną owcą w rodzinie. No ale ja jakby tego nie kontestuję i przyjmuję to. Natomiast byłem w tych wszystkich miejscach, o których też piszesz w książce. No w większości.
No ale tak jak mówiłem, no, Różanystok, czy tam Częstochowa, ale też Grabarka, Koterka. Odwiedziłem tutaj jakby Podlasie znam też jakby od podszewki. Tych miejsc, czy Krypno, czy Chodyszewo, wszystko jest mi znane. I tak jak mówiłem, czy w Kolumbii, czy w Lourdes. Natomiast no, będąc w tych wszystkich miejscach, jakby niczego nie czułem. Czy ty jakby jeżdżąc z Matką Boską, czy na rowerze, czy idąc w pielgrzymce, czy gdzieś w jakimś miejscu coś poczułeś? Tam czytałem w najnowszej książce, że gdzieś tam poczułeś, ale to było w kościele w Gdańsku bodajże. Jak chodziłeś Po trawie. po trawie. Tak, to było u świętego Jana. Piękny, gotycki, olbrzymi kościół, to na ulicy Świętojańskiej, gdzie na podłodze, na posadzce, zamiast tych rozmaitych kafelków, była trawa. Wyłożona, tak jak na boisku po prostu się rozwinięta. Były krzaki, jakieś roślinki, jakieś drzewa. Z głośników sączyły się śpiew ptaków, jakieś żabki kumałe. Były rozpylane zapachy lasu. Las w kościele. Bardzo mnie to walnęło. Czegoś takiego się nie spodziewałem, a to było przecież mega proste. Po prostu wprowadzić las do kościoła. Zamiast ławek, zamiast tych wszystkich, tego anturażu, po prostu no, jest takie, ja się na lekcji religii tego uczyłem, że Bóg jest wszędzie, tak? Jeżeli jest wszędzie, no to jest też w lesie, jest nad rzeką, jest nad morzem. Wszędzie możemy się z nim spotkać, wszędzie możemy z nim porozmawiać. I wprowadzili do kościoła ten las. To było super, to było cudne. Ja byłem zachwycony, ale też widziałem po ludziach wszystkich dookoła. Oni po prostu śmiali się, rozmawiali. To nie było takie, że o mój Boże, mój Boże. Czyli klasyczny obraz kościoła. Tak, jakieś takie smutne w ogóle. Gorzkie żale, przybywajcie. Tylko po prostu jesteśmy fajnie, uśmiechamy się i zdjęcia sobie robimy. A co zjesz dzisiaj na obiad? A gdzie pójdziemy potem? Życie tam. Nagle widziałem w kościele życie, które czasami widać na ulicach, tak? Na giełdzie, że ludzie rozmawiają o wszystkim. I moim zdaniem, Bogu się to bardzo podobało, że właśnie, że nie tylko właśnie tak fajnie, że naturalnie, nie? Bo tak jest z modlitwami też, że możemy Ojcze nasz, Matko Boska, zdrowaś Mario, i tak jak patykiem po prostu. A możemy, wiesz, coś opowiadać, że coś co się przydarzyło, że nas to boli, albo się tego boimy. Traktować rozmowę z Bogiem zupełnie, wiesz, naturalnie. I teraz pytanie, wiesz, co ja czuję? Są takie miejsca, że ja też nie przepadam za chodzeniem do kościoła i przyznam ci się, że bywam bardzo rzadko i podczas tych pielgrzymek początkowo miałem z tym problem, żeby do tego kościoła wejść i ze wszystkimi tam odmawiać te pacierze, a potem przyzwyczaiłem się i też wchodziłem i było fajnie, ale chwilę mi to zajęło, zanim się nauczyłem tego. Że są takie miejsca, że trudno, wiesz, opisać, że to ze ściany emanuje, czy z tego obrazu, że czujesz, że tutaj czujesz się dobrze. To przede wszystkim musisz się czuć dobrze, że ty jesteś właśnie tu, że to dobrze, że się tu znalazłeś i jest fajnie. Ale nie masz takiego wrażenia, że... Ale czasami jest tak, że przychodzisz i są ludzie i nie czujesz się dobrze. Że coś tu jest nie tak, że to nie, czy te obrazy krzywo wiszą, ale też patrzysz na tych ludzi, oni są zachwyceni, są rozmodleni, a ty nie czujesz tego czegoś. Nie potrafię tego określić. Ja to właśnie w pustych kościołach mam najczęściej, że ja słyszę te modlitwy, które przez całe pokolenia tam ludzie mówili, czy tamto. To wtedy to jest. A czasami nie ma tego. Nie potrafię tego inaczej określić. Wiesz, na Grabarce byłem 2 razy. Przy okazji pisania byłem kilka razy, ale przy okazji pisania tej pierwszej książki z Matką Boską na rowerze. Wtedy nic do mnie tam nie przemówiło.
A za drugim razem, jak pojechałem, było mnóstwo ludzi, ale sobie spokojnie usiadłem pod sosną. Widziałem, że nabożeństwo trwa całą noc. Odbywało się w różnych miejscach. Z różnych miejsc dochodziły głosy. I w pewnym momencie w środku nocy, wiesz, poszedłem do tej cerkwi, do tej kaplicy i nie było już ludzi. I tam sobie z Matką Boską w spokoju porozmawiałem. I już było fajnie, nie? No Grabarka jest takim magicznym miejscem. Jest, oczywiście, że Też byłem właśnie, jak wspominałem o Mileczicach, to jechałem właśnie na Grabarkę, żeby tam przejść, no bo zawsze jak o czymś rozmawiam, to chciałbym poczuć to miejsce i wiedzieć jak to jest, żeby wiedzieć o czym mówić. wiesz, jeżeli Bóg jest wszędzie, to dlaczego musimy, tak, co niedzielę iść do świątyni, czy do kościoła? Nie, to właśnie Kościół mówi o tym, że my musimy. No właśnie, więc może Kościół każe. mój dziadek podobno, jeżeli chciał porozmawiać z Bogiem, to szedł nad rzekę i tam siadał z wędką i z nim rozmawiał, nie? Moja mama bardzo też chciała, żebym chodził do kościoła, ale mój tata już w ogóle nie chodził, bo czasami jak tam. Ale to ja tak trochę jestem na tej zasadzie, że jeżeli ja też wierzę w Boga, ale do kościoła chodzić nie za bardzo. No to właśnie moje pytanie kolejne. To tutaj wiesz, z jednej strony lewak, punkowiec, dusza anarchistyczna, tu pomarańczowa alternatywa, tutaj SLD. Co wierzy Wojciech Kornkiewicz? No kurka wodna. Nie, jest mi dobrze teraz, wiesz, ja jak gdyby jak jeżdżę z tą Matką Boską na rowerze, czy chodzę piechotą, to ja się wielu rzeczy uczę. Uczę się na nowo. Poznaję na nowo. Tak jak mówiłem, że chodziłem na lekcje religii, byłem ministrantem, w ogóle coś tam. A jednak jako człowiek 56-letni nauczyłem się nowych rzeczy na nowo. I jest mi dobrze, wiesz, powiedziałeś, człowiek, który wierzy, jest mu łatwiej. Oczywiście, że jest tak. Ja też w to wierzę, chociaż mam szacunek do tych, którzy nie wierzą, się od tego odżegnują. Ale dobra, człowiek umiera, idzie do grobu i koniec. Nie ma go. Oczywiście może tak być. Ale czyż nie jest fajniej, że idzie do grobu, w tym czasie jakieś ciało astralne się z niego wydobywa, leci sobie gdzieś tam, spotyka swojego ojca, spotyka swoją matkę, swoją babkę, swojego dziadka, swoich kumpli, którzy odeszli wcześniej. Oczywiście ta wizja jest bardzo przyjemna. I można pójść do grobu, nie zostawić po sobie nic, a można latać sobie jako duszek i tańczyć w kółeczko i na harfie grać z aniołkami. To jest może naiwne, ale fajnie jest wierzyć, że coś jednak po tej śmierci będzie, że coś tam jednak się dzieje. Nie zrozum mnie źle, ale nie wiem, bo przychodzi ci to bardziej z wiekiem, bo obserwuję to na przykład u starszych ludzi, gdzie Dzieją, po prostu chodzą. dewotyzm się włącza, prawda? Bo śmierć jest blisko, bo gdzieś czegoś się zaczynamy bać i ta wizja jakby tej śmierci, tego odejścia, truchlejemy i nagle zwracamy się ku Bogu. A propos strachu, to chyba rok temu miałem jakiś taki przypadek, że trafiłem do szpitala, nie? Bo tam coś z sercem, nie ma o czym opowiadać, ale tak nie mogę oddychać. Myślę, kurczę, przecież jeszcze tyle spraw niezałatwionych. Szablon nie wycięty, rachunek niezapłacony, książka nie napisana, coś tam. Ale to trwało 5 minut, ten strach. Bo nagle zdałem sobie sprawę, że nawet moi najbliżsi, to znaczy żona, syn, córka, że to dla nich nie jest żaden problem, że szablon nie jest wycięty, że wiersz nie jest napisany, że książka nie jest skończona. Tak, to tylko dla ciebie. Że te moje problemy są tak naprawdę moje i kiedy się skończy wszystko, to Nie będzie tych problemów. nikt nawet nie zauważy, że coś takiego było, więc ale super, kurczę, w ogóle, ale fajnie się umiera. Takie w ogóle zostawienie wszystkiego. Już tam lecę w tej sukience, takiej na harfie grać. Było fajne, więc
takiego strachu już nie mam, nie? Ale zobaczymy, może jeszcze się wystraszę, wiesz, na koniec, no bo rzeczywiście jest coś takiego, że im człowiek starszy, im człowiek bliżej tego momentu przejścia, to zaczyna dewocieć, tak? Tak jest, dokładnie. No, podcast się nazywa Rozmowy Ostateczne. Jeszcze porozmawiamy o tej śmierci. Ale wracamy do Matki Boskiej. Wojciechu, pierwsze objawienie w Polsce 1079 rok. Łobrzenica. Łobrzenica, Górka Klasztorna. Tak. Później 1111 stawiają tam sanktuarium pierwsze. Obecnie mamy ponad 450 sanktuariów maryjnych w Polsce. Do tego dochodzą wszystkie te miejsca kultu właśnie związane z innymi obrazami, lokalne jakieś tam objawienia, czy rzeczy, które dzieją się przez cały czas. Uznane przez Kościół jest tylko jedno. W Giedrzwałdzie. W Wierzchwałdzie. Na świecie też jest tylko Lourdes, Fatima, I Guadalupe, tak, ale są jeszcze w La Salette we Francji. We Francji są w ogóle 3 miejsca. Tak dziady. A? Dobrą kasę tam musieli posmarować, żeby zatwierdzili. Laos też jest we Francji i Nog w Irlandii. Okej. I też jeszcze jedno jest miejsce i ostatnie jakby objawienie, które uznane zostało przez Kościół, jest w Rwandzie. W 89 roku był. Do czego No i co? zmierzasz? Zmierzam do tego, czy Matka Boska już o nas zapomniała? Wiesz co, ja to trochę inaczej odbieram, że ona tak często się właśnie objawiała, że po prostu ona teraz gdzieś indziej jest. Wiesz, znaczy Bóg jest wszędzie, to wiadomo, nie? Ale, No ja nie wiem. no, ty wiesz. Wiesz, no, co chwila gdzieś się, wiesz, pojawia, ukazuje coś, wiesz, i No tak, no wiesz, dla mnie to też jest troszeczkę śmieszne, no nie? Jak tam dla pani Walentyny się pojawia w kałuży, czy jak było spotkanie autorskie, to było, pana Walentego gdzieś na drzewie, nie? to świetne jest to, że się na drzewie pojawia. Ona się z reguły na drzewach pojawia. I to też podejrzewam, że to nie jest przypadek. Że właśnie drzewo... W Wierzchwałdzie było No tak, ale też w Licheniu się na Sośnie pojawiła. A zresztą też byłem w Licheniu, no i byłem na pielgrzymce w Licheniu. No, wiesz, więc Matka Boska i drzewo, to jest w ogóle to jest piękne, że drzewo jako pień, korona i po prostu, no, cóż jest większego niż drzewo, nie? I piękniejszego niż drzewo. Matka Boska się na drzewie ukazuje, to jest super. I mnie bardzo wzrusza to, że ona przemawia do ludzi, że i ona się pokazuje prostym ludziom, wiesz, w Łobrzenicy, w Górce Klasztornej, pokazała się pastuchowi. Tak. W Licheniu najpierw tam Kowal ją zobaczył na polu bitwy, a potem się pokazuje pastuchowi i opowiada mu historię Polski. W Giedrzwałdzie pokazuje się 2 dziewczynkom, które są, nie wiem, 12-13-letnie, dopiero pierwszą komunię przyjęły. Potem się pokazuje wdowie i 23-letniej kobiecie. Że to nie są jacyś profesorowie uniwersytetu, czy księża po Wydziale Teologii, to nawet nie jest pan Wojciech Koronkiewicz, Banksy i tak dalej, tylko prosty pastuszek, proste dziewczynki, pokazuje się zwykłym ludziom. I tym mnie Matka Boska, szczerze powiedziawszy, ujęła, że ona nie chodzi gdzieś tam po wydziałach teologicznych, tylko na drzewie pokaże się pastuszkowi i powiedziała, powiedz sołtysowi, żeby był dobry dla kobiet, bo coś tam tego, nie? Albo do dziewczynek tam coś przemawiała. Zresztą te pytania, które zadawano w Giedrzwałdzie, są po prostu jakieś kompletnie z kosmosu wzięte. Znaczy ja wiem, skąd się wzięły, bo przyjeżdżały cały czas komisje, żeby sprawdzić, czy te dziewczynki mówią prawdę, więc było takie pytanie, dlaczego jest kryzys powołań w diecezjach w południowych parafiach naszej diecezji. No co za pomysł, żeby dziewczynki takie pytania zadawały, nie? Ale też Matka Boska bardzo ładnie z tego wszystkiego wychodziła, bo ona odpowiadała, módlcie się na różańcu, nie? I to z reguły załatwiało wszystko. I bardzo mi się podobało też, jak ksiądz kupił łąkę i tam wybiło mu źródełko i bardzo chciał, żeby Matka Boska pobłogosławiła to źródełko i zwrócił się do dziewczynek z taką prośbą, żeby przekazały jego prośbę i Matka Boska odpowiedziała, dobrze, później to zrobię.
A wcześniej zapowiedziała, że ona ostatni raz się ukaże 8 września. I ten 8 września się zbliża, a ksiądz jest zaniepokojony, no bo przecież to jest źródełko nie poświęcone. Więc przypomniał dziewczynkom, ale przypomnijcie Matce Boskiej, że czy może to źródełko poświęcić. I Matka Boska to ja. Dobrze? Ona się ukazywała z reguły w czasie różańca. To był 17, 18 godzina. Na klonie pod kościołem, przy cmentarzu. To spotkamy się wcześniej o 15 właśnie przy tym źródełku. I ksiądz z tymi dziewczynkami, które widziały Matkę Boską i z kilkoma jeszcze osobami idzie na tą łąkę, do tego źródełka. Matka się Boska ukazuje, błogosławi źródełko i wtedy już wszyscy wracają pod kościół, gdzie Matka Boska o godzinie 17. No piękna historia, no po prostu cudowna historia. I potem Matka Boska po raz ostatni się ukazuje 8 września i przyjeżdża do Giedrzwałdu figura z Monachium. Piękna figura, wszyscy się nią zachwycają. I tylko te dwie dziewczynki, które widziały Matkę Boską na własne oczy, płaczą, no bo to nie jest Matka Boska. I Matka Boska, która powiedziała, że ostatni raz się ukaże 8 września, ukazuje się raz jeszcze i mówi, figura jest w porządku. No po prostu, czy to nie jest piękne? To jest kobieta, która ma do siebie autoironiczny stosunek. Nie chce być wynoszona a może chce, nie wiem. Przepraszam, Matko Boska. Ale potrafi żartować sama z siebie po prostu. Puszczać oko, uśmiechać się do ludzi. To jest piękne. No naprawdę, jest super baba. No właśnie, Wojtku. A propos autoironii i takich rzeczy. No ty mnie ujęła, powiem szczerze. Ja akurat dostałem wczoraj książeczkę z Matką Boską na piechotę. No, przeczytałem to jednym tchem. O 1:30 skończyłem czytać jeszcze tam, że ona wrzeszczała, Bartek, co tam światło się pali o tej porze? Kończę czytać. Myślę, że to twoja chyba najlepsza książka. Bardzo celnie tutaj ujmuje właśnie te autoironiczne. W ogóle przypomina mi trochę tak u Pana Boga w ogródku i księdza, który rozmawia z mateczką przez cały czas. Takie ciekawe, ale też ironizując, celnie punktujesz nasze przywary. Takie właśnie jak hipokryzja, gdzie tam z panią Danusią właśnie w pociągu śmigasz i tam o imigrantach mówisz, że ona tam wielkie objawienie miała w Medjugorje. Tak, Medjugorje. A tutaj chętnie by pogoniła imigrantów. A mamy to takie polskie jest. Te polactwo w nas, te DNA takie mamy i mimo, że ludzie zapieprzają do tego kościoła, stają w pierwszych rzędach, pieją, to później idą na marsz niepodległości, wyzywają i gdzieś tam się włącza taki animalizm. Wiesz to ja myślę, że to jest Nie obrażając w ogóle zwierząt. jeden z przykładów. No, społeczeństwo się składa, wiesz, z niskich, wysokich, z grubych, z chudych, z kobiet, z mężczyzn, rudych, z łysych, nie, z brodatych, niebrodatych. Można znaleźć, wiesz, różne osoby. Akurat jechałem w pociągu z kobietą, która rzeczywiście miała jakieś kontakty z Duchem Świętym i która poprosiła Jezusa, czy może spojrzeć Jego oczami. I to było piękne dla niej, bo to też było fajne, że ją w tym pociągu, cały pociąg ludzi, a ja siedziałem akurat obok niej i jej historię usłyszałem i sobie zapamiętałem, żeby zapisać, nie? Ale myślę, że też w naszym społeczeństwie jest też tak, że są ludzie, wiesz, zwykli, normalnie, nie? I akurat ta pani, nie wiem, czy podałem jej imię, pani Danusia. Danusia, tak. Ma takie opowieści, a ktoś zupełnie, wiesz, nie należący do żadnej partii politycznej, do żadnego ugrupowania, robi świetną robotę, wiesz, pomaga ludziom, pomaga imigrantom, wiesz, robi zbiórki i tak dalej, i nie oczekuje poklasku, nie? W zasadzie powinienem kogoś takiego znaleźć na zasadzie tu pani Danusia tak, a pan Tadzio tak, albo ktoś tam, ale też uznałem, że to jest, że ludzie o tym wiedzą, nie? Że coś takiego się dzieje. No też jak gdyby trudno opisać w książce wszystko. Wojciechu, teraz troszeczkę no bo tak, z Matką Boską na piechotę, tak jak wspomniałem, dla mnie jest to, po Podlasku, najlepsza twoja książka, ale inne tak samo z Matką Boską na rowerze tutaj bardziej. No, z Matką Boską na piechotę
Niech państwo się nie zwiedzą tym tytułem, bo tak naprawdę to Wojtek 3/4 książki to jeździ pociągiem, jeździ samochodem, jeździ autokarem po Polsce. Ale idzie z pielgrzymką do Częstochowa. Jak Rejmont. Tak, 130 lat po Rejmoncie. Właśnie. Słuchaj, Natomiast tutaj z z tym Matką Rejmontem. Boską na rowerze jest to bardziej taki podlaski atlas. Zresztą tak samo jak Podlasie zdrowo zakręcone. No nie zbiera się jabłek z tego sadu, też świetna książka i tutaj będę oddzielny zrobię zresztą taki materiał o tych książkach i myślę, Spoiler, polecę. w skrócie. Kiedy się ukazała książka z Matką Boską na rowerze, ona się bardzo spodobała wielu osobom. Moja siostra powiedziała, ale super, super, ale weź napisz teraz coś wesołego, gdzie można dobrze zjeść. I ta druga książka, Podlasie zdrowo zakręcone, to jest właśnie o podlaskich producentach żywności, ale też o podlaskich artystach. No to taki też atlas jest Podlasie. Tak, i złośliwie mi mówili, że to jest najgrubsza gazetka reklamowa, jaką kiedykolwiek widzieli. Bardzo, no. Troszkę tak. No to... Bo jest wiesz, podaje numery telefonów, podaje adresy i tam jest opowieść o królu pomidorów, który ma uprawia 32 gatunki, 32 odmiany. I po tej książce coś tam ten facet robi w szklarni i jest telefon. Panie Witalisie, ja bym prosił o nasiona, nie? Oj, panie, daj pan spokój, ja nie mam czasu, teraz muszę pomidory robić. A gdzie pan w ogóle jest? Tam stoję u pana na podwórku pod domem, nie? Że facet przyjechał z Gdańska specjalnie samochodem, żeby te nasiona zdobyć. Oczywiście dostał, no bo już nie trzeba było tych. Poszły pomidory w świat, nie? Super, no. W jednej właśnie w książce Nie zbiera się jabłek z tego sadu. Opisujesz tam taką historię z beczkach ze złotem. Ono mi od razu jakby, wiesz, przypomniało Edwarda Rydlińskiego i Konopielkę i ten koń złoty, który był zakopany, wiesz, gdzieś tam po tym. Podkowić srebrne. Tak, srebrne, dokładnie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tych opisów twoich, tej podlaskiej wsi i dla mnie jest jakby, no, Rydliński jest takim debeściakiem, ale zaraz za nim jesteś ty. Wspominasz Rejmonta, właśnie jego pielgrzymki, też tam opisywałeś. Rejmont właśnie też tą wieś polską jakby hołubił, ale twoje jakby opisy są o wiele lepsze. No i mam nadzieję, że tego Nobla zdobędziesz. Liczę. Gdybym mógł głosować, głosowałbym, Wojtku, rękoma i nogami. Wiesz co, liczę na to. Natomiast wracając na moment do Rydlińskiego, miałem okazję go poznać. Dawno, dawno temu gdzieś na jakimś spotkaniu. Dałem mu książkę do podpisania i napisał Alleluja i do przodu. Nie, Koronkiewiczu. Alleluja i do przodu. I wykrzyknik, więc potraktowałem to jako zachętę, że masz pisać, no to zacząłem pisać, nie? No. A teraz a propos Nobla. 2 słowa. Spotkałem się też z Ryszardem Kapuścińskim, którego zapytałem, czy chciałby dostać Nobla. Ryszard Kapuściński odpowiedział, wiesz co, ale ci, którzy tworzą literaturę faktu, reportaże, bardzo rzadko dostają Nobla. Także zwracam się teraz do Akademii Szwedzkiej. Zwróćcie też uwagę na nas, reporterów. Będziemy promowali, będziemy tam. Mam trochę znajomych w Szwecji, w Skandynawii, także to będę pchał. Wojciechu, słuchaj, odwiedziłeś tutaj całe Podlasie. Jesteś taką postacią naszą, która reklamuje Podlasie. I powiedz mi jedną rzecz, bo ja teraz też ostatnio jakby się przejechałem, a w ogóle te ostatnie 2 miesiące bardzo dużo jeździłem po Podlasiu, zbierałem grzyby i w ogóle, i to żeby poobserwować Podlasie troszkę z zewnątrz, z takiego dystansu. Jak odwiedzałeś tych wszystkich ludzi, bo wiadomo, że Podlasie się przyjmuje z takim jestestwem, które jest, czyli z tym całym mistycyzmem szeptu, z tą naszą różnorodnością, która niejednokrotnie tam prowadziła do sporów, z tymi kacapami, teraz z migrantami, emigrantami. No i czy sądzisz, że zostanie to wyparte przez nowoczesność, że gdzieś tam ten nasz prymitywizm taki uleci? No postęp jest nieunikniony. To, że wszystko się zmienia, no to jest
banał. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, więc Podlasie nie jest jakimś, nie wiem, reliktem, który będzie pod szklanym kloszem trwał niezmiennie. Na pewno się coś zmieni, tylko pytanie, wiesz, w jaki sposób się zmieni, co się zmieni, wiesz. Na pewno gdzieś byłem, nad Bugiem byłem ostatnio i facet mówi, wszystkie już te wioski to są wykupywane przez miasto. Nie? I właśnie, do czego zmierzam? Przez jakie miasto? Przez Warszawę okazuje się, że wszyscy tam z tych okolic Warszawy kupują sobie działeczki. I teraz jest pytanie, co oni z tymi działkami będą robić? Czy będą stawiali te swoje chałupki takie nowoczesne, czy będą właśnie inwestowali w te drewniane, nieduże chałupki, wyreski, czyli te ozdoby nad okiennicami, bo też jest ci ludzie, którzy te wyreski robią, mówią o zwiększonym zainteresowaniu, że sprzedają nie tylko na Podlasie, że to idzie, wiesz, na całą Polskę, że gdyby też cała Polska się zaczyna odwracać od tego postępu, a wraca do tego, co było. Jest szansa na to, że będzie coś fajnego. Też to zauważyłem jeżdżąc właśnie, że jest mnóstwo tych starych domków odnawianych, jest mnóstwo nowych jakby postawionych, że te jakieś zaniedbane, które były jeszcze 2 albo 3 lata temu, teraz widzę, że są odnowione. Tak, I z takim duchem też podlaskim. I dużo moich też znajomych, jak też się przenosi w ogóle na peryferia z Białegostoku i jest taki właśnie odwrót i w tym jakby mam nadzieję też, że... to jest raz dom, ale też ludzie zaczynają fajne rzeczy robić. Wraca do łask rękodzieło, że się piecze chleby, że się robi octy, że się tam, nie wiem, sery robi, że Zbiera się zioła. tak, że to jest po prostu to, co było przez wiele lat jakimś, nie wiem, symbolem biedy, czy w ogóle takiegoś zacofania, teraz nabiera na zupełnie Innego wymiaru. Tak. że to nie jest z konserwantami, że to nie jest... Nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Śmiało. Nie, bo to nie dotyczy mnie. Inaczej powiem. Jest bardzo dużo osób chorych onkologicznie i coraz głośniej się o tym mówi, że to jest sposób naszego żywienia, że to po prostu wszystko trafia do nas z jedzeniem, że to się jakoś odkłada, że to powoduje zmiany. Ci ludzie chorują. To jest bardzo... No tak, ostatnia imba w internecie jest profesor Cichosz. Nie wiem, czy śledziłaś. Nie śledziłem. Wolę tego nie śledzić. Więc ludzie coraz bardziej się przestawiają na te właśnie takie żywienie naturalne, bez tych konserwantów, bez tych i tak dalej, i tak dalej. 60 i 250. Tak? No, barwników i tak dalej, że moim zdaniem to jest dla nas szansa, że tutaj przez lata tego zacofania udało się to gdyby zachować. Byliśmy odporni na to. No, trochę byliśmy. No byliśmy, a teraz to zaczyna wracać, nie? I fajnie, że mogę się temu przyglądać, że mogę na to, wiesz, jeździć, mogę to promować w tych swoich książeczkach, najgrubszych książeczkach reklamowych, gazetkach reklamowych, no. Nie, ale świetne, to jest właśnie też jakby patrzę ze swojej perspektywy, bo ja też się przeniosłem ze wsi, na wsi się urodziłem. Też to w Simunach obok Redlińskiego mieszkaliśmy, więc i przeniosłem się do miasta. Dla mnie to była kompletna trauma. I wiem, jak byli traktowani ci ze wsi właśnie ludzie, że byli wieśniakami. No byłem wieśniakiem takim w podstawówce, troszkę wyzywanym i na uboczu, ale teraz widzę, że ci ludzie właśnie wracają na tą wieś i dla nich jest to coś fajnego. I a propos wsi i zwierzaczków. Wojtku, śledziłem przez cały czas twój jakby wall odnośnie kaczek. Wiem, że jesteś tam zwierzolubcem. Przepraszam, że tak wiesz, na spotkaniu rzuciłem, że czy zeżarłeś kaczki. Nie, no to trzeba wyjaśnić, bo ja rzeczywiście miałem kaczki, no i teraz ich nie mam. Bartek mówi, No bo nagle zniknęły i przestałeś pisać. zjadłeś je? No, zapytałem się, krzyknąłem, czy zeżarłeś. Zeżarłeś. No to było naprawdę sympatyczne. Nie zeżarłem. No miałem 15, miałem początkowo 5 kaczek, potem miałem 7, potem miałem 15, bo jajka w inkubatorze się wykluły. Zresztą miałem w domu inkubator. Klułem te kaczki, potem trzymałem je w pudełku pod stołem w kuchni, a potem w łazience były.
O, jak śmierdziało w domu. No ale przyszła wiosna, można było te kaczki na świeżą trawę wygonić i kaczki się czuły znakomicie. Ale w pewnym momencie coś mi te kaczki zaczęło zjadać. Raz na kilka dni znikała jedna kaczka. I ja wiedziałem, że takie zwierzę przychodzi, tylko nie wiedziałem, czy to jest wydra, czy to jest lis, czy to jest tygrys. No nie wiedziałem, co to tam je zjada, więc wpadłem na pomysł, że jak będę nosił do lasu porcje rosołowe, to 2,50 kosztuje w sklepie kilogram, albo głowiznę, to na giełdzie złoty 50. Kryptoreklama. Głowizna na giełdzie złoty 50 za kilogram. I wszyscy biegną po głowę świni na pół przeciętą. Jak ja będę wykładał to w lesie, no ten zwierz, który przychodzi moje kaczki zjadać, naje się w lesie i nie będzie mu się chciało chodzić. Ale widocznie kaczki mu bardziej smakowało. Kaczki nadal znikało. I kiedy z 15 kaczek zrobiło mi się 5, no to uznałem, że dalsze trzymanie kaczek jest zgodą na ich eksterminację po prostu. Więc zapakowałem je wszystkie do samochodu z samego rana. Nie, muszę to opowiedzieć, naprawdę, bo wcześniej rozmawiałem, znam taką panią, która hoduje drób, ma kaczki, ma kury, ma staw. Zapytałem, czy nie weźmie moich kaczek. Ona powiedziała, że kategorycznie nie. Ale mi kaczki znikają, więc tym razem nie rozmawiałem z panią, tylko napisałem do jej córki, że coś mi zjada kaczki i chciałbym je oddać. I córka napisała, dobra, to zawieź dla mamy, będzie ten. Więc ja byłem przekonany, że ona powiedziała mamie, że sprawa jest załatwiona, więc z samego rana, bo codziennie wstawałem o 5 rano, tym razem wstałem 5:30, no bo się żegnamy z kaczkami, więc zapakowałem je do samochodu, jest godzina 6, pojechałem do pani, jest godzina 7 i byłem przekonany, że wszyscy hodowcy kaczek z samego rana wstają, jest godzina 7, to już pewnie śniadanie jedzą. Zaparkowałem pod domem, po prostu jak do siebie, wiesz, za klamkę do drzwi otwieram, myślę, że siedzą przy śniadaniu, mówię, dzień dobry. I widzę, kobieta się zrywa z łóżka, mówi, a kto to? I ja w tym momencie łapię, że ja po prostu ani do niej nie zadzwoniłem, ani jej nie powiedziałem, po prostu o 7 rano nawet nie zapukałem, tylko za klamkę, dzień dobry. Jestem. I kobieta się zrywa z łóżka, co się stało? I tak ją zaskoczyłem, że ona to po prostu kaczki wzięła, nie? I teraz, jak się ta sprawa zakończyła, po kilku dniach przyjechałem, kaczki bardzo zadowolone, pływają po stawiku. Po kolejnym tygodniu dostałem telefon, że kaczki uciekły na rzekę, czy poleciały za dzikimi kaczkami i że były bardzo źle wychowane. To znaczy wziąłem to na klatę, że to ja źle wychowałem kaczki, nie? Że... Czyli wolność uzyskała. Tak. No, to bardzo piękna historia. A powiedz, czy dalej jesteś wolontariuszem w schronisku? Nie. Zostałem zwolniony, ale nie mam żalu, bo złamałem przepisy. W schronisku dla zwierząt w Białymstoku No, przepisy są po to, by je łamać. istnieje zakaz karmienia zwierząt. Nie wolno przynosić własnego jedzenia i nie wolno zwierząt dawać, a nie wolno przede wszystkim dawać kości, bo kości tam coś utykają, ranią przełyk, żołądek i tak dalej. Ale można pieska zabić. Tak, niestety. No ale pan Wojtek Kronkiewicz pomyślał sobie, no zbliża się Boże Narodzenie, to ja swoim pieskom zrobię prezent. Kupię takie kości wołowe, takie wielkie, olbrzymie kości, które nie służą do tego, że je pogryźć i tam je się gryzie godzinami po prostu. Tak, ja wiem, bo często jakby tam, jak miałem większe pieski, to też kupowaliśmy to i młodsze przede wszystkim. Tak, Bo już... więc napisałem do pani kierownik, czy ja mogę te kości dać, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Pani kierownik widocznie nie przeczytała tego. A ja już byłem taki zachwycony, że moje pieski tam czekają na te kości, że przyniosę im na Boże Narodzenie. A wiadomo, że zwierzęta rozmawiają w czasie Wigilii, że powiedzą, bardzo ci, Wojtku, dziękujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni, że nas tutaj, wiesz. I taki w ogóle przyszedłem i te kości dałem. I ktoś zobaczył po prostu, że ja te kości daję i zawiadomił dyrekcję. Dyrekcja bez słowa po prostu powiedziała, Wojtek, sorry, złamałeś zakaz, kopa w dupę i do widzenia. Żalu nie mam, tak powinno wyglądać to. Czy psy zjadły kości, nie mam tego pojęcia. Wiem, że wszystkie inne psy po prostu stały z takimi gałęami, wiesz, i mnie, nie? I tak zakończyłem swoją karierę w schronisku. Też piękne miejsce, bo ja się strasznie bałem tego schroniska, że ja pójdę tam i będę płakał. No właśnie, ja byłem 2 razy w schronisku, pierwszy i ostatni.
I to jest takie, no, tam trzeba po prostu, zwłaszcza te pierwsze dni są bardzo trudne. I tak myślałem, ale ja jestem wspaniały, że ja chodzę i te psy wyprowadzam. I takie serce mam dobre, taki jestem Ferdynand wspaniały, nie? A potem myślę, kurczę, ale ty durny jesteś, Koronkiewicz. Przecież one ci dają znacznie więcej, te psy, bo ty dajesz im czas, nie tam kości jakieś przyniesiesz, a one ci dają całe swoje serce po prostu. Jak cię widzą, to tam te ogony to aż chodzą. To nie jest tak, że my tutaj coś tam dobrze robimy. Jeżeli komuś pomagamy, to mam wrażenie, że znacznie więcej dostajemy od tego kogoś niż my, nie? Że tam parę złotych, jak opowiedziałeś o tym koneserze win z Wrocławia, że to nie jest tak, że cudownie, to złotówkę dałem, porozmawiałem czy coś. Nie. Fajnie jest komuś coś dawać. No, naprawdę na tym to polega. No. No, bo to pieski akurat są takim specyficznymi istotami. Też właśnie mierzę się z żałobą po moim najukochańszym przyjacielu. A wie, No jest to ciężko. wiesz, że one tam na nas czekają? Wiem. Przyznam szczerze, że wiesz co, że jest to gorsza strata niż człowieka ludzka. Nie mów tak. Wiem, że mogą mnie tutaj zaraz przekląć i w ogóle, ale naprawdę... Nie podawaj im adresu, może ci mnie podpalą. Nie, Spalą nas, tak, spalą. ale to fajne jest wierzyć w to, że gdzieś tam, wiesz, czeka na nas pies. Jest zresztą taka historia W to jestem w stanie o uwierzyć. panu Kleksie, jak Adaś Niezgódka gdzieś tam idzie i trafia do raju dla psów. I czeka na niego, wiesz, jego wierny towarzysz. I wtedy Adam czuje, o kurczę, przypomniałem sobie, że jak mu tam za ogon go ciągnąłem czy coś, nie? To nie ma dla psa żadnego znaczenia. On tam na nas czeka. Wojciechu, powoli tutaj się zbliżamy do brzegu, ale kilka jeszcze takich ciekawostek mam nadzieję. Czego słucha Wojciech Koronkiewicz? Bo jest to dla mnie bardzo ważne. Okej, wiesz, ja całe życie słuchałem punka i jak byłem w liceum, to miałem na stałe na tym patefonie, chciałem powiedzieć, na adapterze miałem czarną płytę Brygady Kryzys i słuchałem jej na okrągło. Potem chyba lubiłem chodzić na koncerty, wiesz, Izraela, Brygada Kryzys. Sedes. Nie, na Sedes nie chodziłem. Nie. Ale wiesz, no taki polski punk rock to była moja ulubiona muzyka, nie? A teraz znalazłem piosenkę Świat Czarownic i Robert Brylewski śpiewają taką piosenkę Druga Istota. I tam pojawia się właśnie Świat Czarownic, Brylewski, ale też pojawia się Marcin Świetlicki. Ciemność nade mną, ciemność we mnie, miasto jest ciemne. I to wszystko, Świat Czarownic był takim zespołem młodym, a Brylewski i Świetlicki byli tym pokolenie wyżej, tym starsze. I młodość spotkała się ze starością, z doświadczeniem, nie wiem, z jakimś takim. I bardzo, bardzo fajna piosenka. Uwielbiam Aptekę na przykład też. No to klasyka. No. Siekiera. Tak. Czyli tam jednak ten punk w duszy jednak gra. Tak. A jakie kino preferuje Wojtek Koronkiewicz? Nie wiem, ostatnio się strasznie A co ostatnio? rozleniwiłem, wiesz, ja coś tam. Co włączę w telewizorze, to jest. Ale masz telewizję, czy jesteś od... To w mieście mam telewizor, a na wsi nie mam telewizora, ale mam komputer i mam YouTube'a i tam sobie ja też jakieś pierdółki oglądam. Nie jestem grymaśny, ja wiesz, zjem co mi podadzą, jeszcze powiem, że bardzo dobre, pochwalę. I podobnie jest z tym, że czasami mam wrażenie, że za dużo siedzę i oglądam, że powinienem sam coś robić, sam coś, wiesz, pisać, malować, filmy kręcić, bo takie oglądanie filmów to takie rozleniwia, że siedzę i mi tam pokazują, tutaj goła baba z cyckami, tutaj gladiator biegnie z mieczem, tutaj wiesz, coś tam. Nic nie zostawiasz po sobie, a fajnie coś tam, wiesz, pozostawić, nie? Dobra, a jakim ojcem jest Wojtek Koronkiewicz? Złym. Złym? Mhm. Jestem bardzo złym ojcem i bardzo brzydko się zachowywałem wobec swoich dzieci. To do spowiedzi.
Wiesz co, jak byłem tutaj, w tej książce opisuję spowiedź, to chyba najbardziej się wstydziłem tego, co zrobiłem kiedyś właśnie. No. A jakim mężem jest Wojtek Koronkiewicz? Teraz chyba dobrym, ale też miałem takie niezbyt fajne historie. Staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że i dobrze, że o to zapytałeś, że jeżeli jesteśmy ojcem albo mężem, to się musimy bardzo starać, ponieważ czas płynie bardzo szybko i nigdy już nie naprawimy tego, co zmarnowaliśmy, co Zgadzam się zupełnie, przegapiliśmy. bo też mam tak samo. Lepiej po prostu czasem ugryźć się w język, zostawić coś, nie. Ja na siłę próbowałem, nie wiem, wychowywać, ale to było bardzo złe. Bardzo się tego wstydzę. No. A jakim synem jest Wojtek Koronkiewicz i był? Dałem swoim rodzicom popalić. Moi rodzice nadal żyją. Nie są w najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej. Tata dużo śpi, a mama traci pamięć i jak gdzieś idziemy razem do sklepu na zakupy, to panie mówią, proszę nie wypuszczać mamy samej. Mama czasami wychodzi, no i nie potrafi wrócić do domu, gubi się na własnym osiedlu, albo 2 razy chodzi do banku, bo uważa, że została oszukana, że coś tam. I w tej rzeczywistości się już nie odnajduje. No, są to tragiczne sprawy i Wiesz, to są też takie naturalne sprawy, nie? Że wspominałeś o wiosce, nie? Że kiedyś w domu mieszkało kilka pokoleń, nie? Rodzice, znaczy dziadkowie, rodzice i dzieci, wiesz, i dziadkowie się zajmowali dziećmi, bo rodzice muszą pracować, tego, a naturalną sprawą jest, że w pewnym momencie zaczęli odchodzić, tak jak się rodzili w chałupy, tak też umierali tam. Wszystko było, wiesz, w jednym miejscu. Teraz myśmy przenieśli gdzieś śmierć zupełnie, wiesz, do jakichś sterylnych warunków, wiesz, do szpitala, wiesz, przyjeżdża karetka, zabiera, tam umierasz, potem przychodzi pan z wizytówką, to my to wszystko załatwimy, ubierzemy albo spalimy i... tak, kiedyś byliśmy bliżej śmierci. Tak, no. A szczególnie na wsi. No. A teraz, wiesz, gdzieś to wszystko, wiesz, poznikało, nie? Wojtku, no, podcast nazywa się Rozmowy Ostateczne. No i na koniec muszę cię o to zapytać. Jak jeździłeś gdzieś tam, wiesz, po tych świętych miejscach, gdzieś czegoś poszukiwałeś? Starsi ludzie zawsze mówią, że modlą się o dobrą śmierć. Jaka według ciebie jest dobra śmierć? Jaką ty byś chciał mieć śmierć? Natychmiastową. I tutaj w tej książce z Matką Boską napisał, że od niespodziewanej śmierci coś tam... Racz nas ochronić, Panie, tak. Moim zdaniem niespodziewana śmierć jest jedną z najpiękniejszych śmierci, jaką można... Jest znacznie lepsza niż takie długotrwałe konanie w wagonie, w bólu i tak dalej, i tak dalej. Nie, szybka śmierć, szybka, żeby też samemu się nie męczyć i nie męczyć innych, nie? I tyle. No co, tyle. Dziękuję ci serdecznie za to, że byłeś moim gościem po Podlasku. Mam nadzieję, że cię ugościłem. Mam nadzieję, że też trochę tego czaru swojego tutaj zostawiasz i te miejsce zrobi się jakieś tam kultowe. Podsumowaniem takim rzeczami ostatecznymi zakończyliśmy. Natomiast tak przygotowałem tutaj, co bym widział na twoim nagrobku. Jakie epitafium. Myślałem o tym. No. Pomyślałem sobie, dziękuję, było fajnie. No to ja tak, poszukiwacz marzeń, człowiek wolny i dobry. Wojtek Koronkiewicz. Tak jest. Rozmowy ostateczne. Rozmowy ostateczne na kanale Bez Stołku. Zapraszamy.